No dobra, to jest ten dzień. Od roku, po roku szukania, tak na dobrą sprawę, nieruchomości udało się. Jestem podekscytowany trochę. W momencie składania tego podpisu stałem się właścicielem swojej wymarzonej nieruchomości w Hiszpanii, a raczej bazy do stworzenia domu marzeń, o czym przekonacie się w dalszej części filmu. Jest tylko jeden problem – budżet. Po kupnie nieruchomości nie za wiele go zostało, zatem muszę przeprowadzić sprytny remont własnymi rękami. Zatem na kanale dowiesz się, ile kosztują usługi w Hiszpanii, ile kosztują materiały budowlane, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Niskie budżety wymuszają na nas również ciekawe projekty do it yourself, więc takich też trochę będzie. A zatem oficjalnie mówię dzień dobry, mam na imię Tomasz i zapraszam Cię na mały tour po mojej nieruchomości oddalonej 30 minut od lotniska Alicante, kierując się w głąb lądu. Nieruchomość miała spełniać kilka warunków. Miało być kawałek ziemi do uprawy, lub też po prostu większego podwórka. Ze względu na mordercze upały latem marzył mi się również basen lub też możliwość wybudowania własnego. W moim odczuciu w Hiszpanii posiadanie własnego basenu nie jest miarą luksusu, a bardziej rozsądku. No i trzecim, ostatnim warunkiem było znalezienie domu z tak zwaną duszą do remontu, z wysokimi sufitami i drewnianymi stropami. Udało się spełnić niemal każdy warunek, oprócz wysokich sufitów. Ale nie przeszkadza mi to. Jest to dom z duszą, stanowiący fantastyczną bazę do stworzenia czegoś wyjątkowego. Na samym podwórku, dworze czy też polu rośnie wiele fantastycznych gatunków roślin. Najwięcej jest tu drzew oliwnych, z których poprzedni właściciele pozyskiwali własną oliwę i ja zamierzam kontynuować ten proces. Poprzedni właściciele oprócz tego, że tworzyli burdel na podwórku, mieli również kilka zwierząt hodowlanych, takich jak króliki, kury, co wyjaśnia bardzo dużą ilość klatek oraz podział podwórka na sektory. Ale zostawmy to podwórko i przejdźmy do najciekawszej części, czyli samego domu. No tu brakuje tylko do szczęścia tańczącego pingwina. Poprzedni właściciele nie zaliczali się do czyścioszków, co można było wyczuć zaraz po wejściu do domu oraz po głębszej ekspertyzie. Kojarzycie może taki brud wbity w welur do tego stopnia, że aż się świeci i przypomina troszeczkę skórzane obicie? Tak właśnie wyglądała jedna z kanap. A przy próbie remontu, czyli wymianie podłogi, nie chciało się nikomu odsuwać ciężkich mebli, zatem płytki zostały ułożone wokół nich. W kilku miejscach zabrakło również płytek, ale nikt się tym nie przejmował, bo po co, skoro są na środku, a nikt krawędziami korytarza przecież nie chodzi. A tu stała kiedyś zamrażarka. No i teraz pokażę Wam hit. Gniazdko w łazience. Nie, kochani, to gniazdko nie ma żadnego oświetlenia LED. To znaczy, że dupka tego gniazdka wystaje gdzieś na zewnątrz. Na szczęście tą masakrę rekompensuje mi taki widok z okna kuchennego na góry. Aha, jeszcze jedno. To są moje 2 pinczery obronne. Wraz z kupnem tej nieruchomości nabyłem również 2 pawie. Chłopaki nie mają jeszcze imion, więc jeśli macie jakieś pomysły, dajcie komentarz. Nie wspomniałem jeszcze, że uwielbiam remonty i prace już trwają, czego efekty będziecie mogli śledzić w kolejnych odcinkach. A tu trochę zajawki z tego, co się będzie działo. My tu gadu, a tu kawa stygnie i robota czeka. Aby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj o kliknięciu subskrypcji. Jeśli zostawisz lajka, też będzie mi bardzo miło i wesprze mój kanał. I będę zobowiązany za propozycję imion dla chłopaków w komentarzu. Do następnego, cześć!